To wygląda jak taka małża z perłą? Ej, przerwałem to. Nie! Nie! Co tu się w tej grze dzieje? Trzymajcie się widzowie waszych krzeseł, ponieważ w tym momencie rozpoczynamy nasz pierwszy program kosmiczny w Subnautica i lecimy jak Adam Małysz i mam nadzieję, że zobaczyliście właśnie to, co dzieje się u podnóży tamtego drzewa. Może za tej mgły tego nie było widać, ale jak sobie cofniecie na chwilkę i przyjrzycie się, to widać takie specyficzne wypustki, tak jakby to całe drzewo było faktycznie jakimś krabem, przynajmniej jego postawa. I ja mam już taką małą teorię, że to drzewo kiedyś zakwitnie przy odpowiednich warunkach związanych z planetami oraz układem naszych gwiazd. Tutaj oczywiście nie słońc, tylko gwiazd. Niektórzy też mówili, że ta planeta jest tą, na którą mieliśmy się dostać, ale ona jest gazowym olbrzymem i wydaje mi się, że raczej tam byśmy nawet nie mieli gdzie wylądować. Jednak musimy znowu się zanurzyć i wylądować pod wodą, ponieważ tutaj jest coś, co jest celem naszego odcinka, a mianowicie kijanka. Bo jak widzicie, mamy dzisiaj spolszczenie. Spolszczenie zostało stworzone przez osobę, którą właśnie macie na ekranie. Pobrałem to spolszczenie ze Steama od jeszcze innej osoby, więc mam nadzieję, że dobre kredyty tutaj komuś podałem. Jeszcze widziałem jedną wersję na Nexus Mods, więc nie wiem, która jest która, czy są te same osoby, czy nie, ale naprawdę wielkie podziękowania dla osób, które to ogarnęły, ale kurczę, wydaje mi się, że akurat fragment tej kijanki już mieliśmy zeskanowany, więc mi się nie przyda, dlatego będziemy musieli poszukać jeszcze jednego, trzeciego fragmentu. A szkoda, bo myślałem, że tutaj akurat mnie nie było, a nam się to naprawdę przyda, bo zresztą mi tak skaner nawet tego nie pokazuje. W każdym razie na chwilę wróćmy do bazy, ponieważ muszę wam coś jeszcze jednego pokazać. Widzieliśmy i jeszcze wyżej się udało. Nie no, przecież to jest ewidentnie cholera krab. Crab Rave w Subnautice. Ale wracając na razie do mojej bazy, która wygląda jak apartament rodzinny, dostępny do sprzedaży w Krakowie. Pozdrawiam serdecznie Kraków. Mamy bardzo długi korytarz, w którym możemy grać z naszymi dziećmi w kręgle oraz mamy miejsce, w którym możemy postawić naszego Reaper Lewiatana, który będzie mnie za każdym razem straszył, gdy będę wchodził do bazy. Oczywiście sama baza będzie jeszcze przebudowana pewnie nieraz. Znając moje życie i moje zorganizowanie, to będzie tak, że najpierw wybudujemy tutaj gigabazę, a później się przeniesiemy, bo jakiś biom będzie znowu odblokowany. A co będzie w kolejnym odcinku? Mam nadzieję, że pomożecie zdecydować w komentarzu pod filmem, w którą stronę byście chcieli, żebym poszedł, ale nie no, fenomenalnie on tutaj wygląda. Nie jest jak w tej pierwszej miniaturce, którą wrzuciłem. No, tylko taki malutki Reaper Lewiatanek, nie? Takie tyci. Na początek fajnie byłoby sobie bazę lekko rozbudować, ponieważ żeby mieć kijankę, to będziemy potrzebowali bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie tego pokoju. Tylko że ten pokój musi być odrobinę większy, więc wydaje mi się, że tutaj będzie dochodziło do prawdopodobnie lekkiej przebudowy, żebyśmy mieli najpierw jeden taki duży pokój, a dopiero, albo w sumie ten możemy tak rozbudować, tak mi się wydaje, bo zobaczcie, jak zrobimy coś takiego, to one się ze sobą łączą. Oczywiście brakło mi w tym momencie tytanu, ale brakuje mi też wody, brakuje mi jedzenia, więc widzowie, to jest chyba dobry moment na to, żeby coś szamać. Dlatego ja zaraz do was wrócę. Szybka wiadomość od sponsora tego odcinka i rozpoczynamy naszą potężną przygodę. Ej, co ty tam w tym momencie teraz jesz, co? Tak beze mnie? Dobra, robimy sobie w takim razie przerwę. Ja się tutaj już 6 godzin też bym coś wszamał. Ale dzisiaj na szczęście zdrowo wraz z Nice to Fit You, które jest sponsorem tego odcinka i przyszło od razu do was z kodem rabatowym 20% na diety. I właśnie na drugie śniadanie wlatuje do mnie... To było głośne? Przepraszam. Sałatka z kurczakiem. Możecie powąchać ten przepyszny sos czosnkowy. Z diety Nice to Fit You korzystam już naprawdę od paru dobrych lat. I się ucieszyłem, jak gdyby napisali. Jest to jedyna dieta, która mi się nie znudziła po tygodniu, ponieważ mam tutaj wybór menu, a ja jestem takim niejadkiem troszkę. I dla mnie na przykład kolendra w jedzeniu sprawia, że już nic więcej nie zjem z tego talerza. A tutaj mogę wybrać sobie właśnie to, co lubię. Dieta przyjeżdża rano pod moje drzwi, dzięki czemu nie tracę czasu na zakupy, na przygotowywanie jedzenia, a co najważniejsze, nie podjadam. A często tak bywało do tej pory. Codziennie macie kilkadziesiąt dań do wyboru z różnych posiłków, a elastyczni są nie tylko pod względem wyboru kaloryki dań, czy tego co zjecie, ale właśnie też bardzo są elastyczni, jeżeli chodzi o terminy, co jest dla mnie ważne, bo czasami coś spontanicznie wyleci, to nie chcę, żeby jedzenie się zmarnowało i czekało pod drzwiami. Więc można sobie szybko zmienić dzień na inny. I oczywiście, jeżeli zamawiacie z kimś, to macie tańszą dostawę. Wszystko sobie ogarniacie w apce albo w przeglądarce, zależy jak wam wygodnie, ja to robię w przeglądarce i na przykład teraz sobie mogę ustawić cały dzień. A teraz pozwólcie, że ja sobie dokończę. 20% zniżki z kodem Nisowski, link macie w opisie pod filmem. Zapraszam.
A jeżeli chodzi o samo jedzenie, to jak widać przygotowany jestem jak zwykle, ale tak jak mówiłem, ja na razie nie chciałem grać praktycznie wcale poza odcinkiem. O, suszoną rybę możemy w końcu zrobić, tylko że nie mamy wody, a zaraz sobie poradzimy, no już nie przesadzaj, tu kurczę, dzień nie piłeś i już cię tak suszy. Mamy jedzonko zjedzone, mogę sobie stawić ją co prawda na potem, ale byłem ciekaw, ile nam wody zabierze, ale Przemek masz 0 wody w tym momencie, więc ci nic nie zabierze. To jest właśnie, to jest Przemkowość typowa, ale jeszcze raz, znajdźmy naszego wodnego ślimaka. Jednego już mamy, co prawda pić nam się chce bardzo, ale myślę, że nasza postać wytrzyma jeszcze chwilę bez wody. Mam nadzieję, że nie postanowi nagle wypić całego dostępnego oceanu. Na pewno mnie interesuje jedno, czy jest tutaj jakiś lewiatan wielkości Ghost Lewiatana albo właśnie Reaper Lewiatana. To jest dla mnie na razie zagadka, bo ja tak jak mówię, mimo tego, że pierwszy odcinek powstał właśnie w współpracy z Unknown Worlds, to ja sobie nic nie spoilerowałem, bo mówię, nie chcę spoilerować, bo to się źle skończy, ale chyba nasze zdrowie lekko tutaj podupadło. Nie wiem, czy jest sens wrzucania sobie teraz apteczki, raczej się zaraz spróbujemy całkowicie uleczyć poprzez ustabilizowanie naszych funkcji życiowych. Wy oczywiście możecie ustabilizować w tym momencie serię, strzelając serdeczną łapeczkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło. Ja się nie chcę w tej serii spieszyć. Chcieliście około godzinnych odcinków, tak się postaramy mniej więcej robić. Wojrek już pewnie tam się trzęsie cały. Co to jest takie dziwne coś? Aha, bo jestem chory, dlatego pewnie. Czy mamy jakąś tam wiadomość? Wander? Czy my to już braliśmy? Nie, to już braliśmy, ale możemy to jeszcze raz przeczytać. Szpikołamacz mnie dopadł. Nie no, to spolszczenie jest naprawdę fajne. Domyślam się, że to jest spolszczenie AI mimo wszystko, ze względu na to, że już tam nawet pisali to. A szpikołamacz ma na sobie pełno wirusów. Pasożyta ma na sobie. Aha, a to my z nim się już spotkaliśmy w ostatnim odcinku. To ciekawe w takim razie. Ale wracając, tak jak mówiłem, nie chcę się za bardzo spieszyć, tak? To jest seria, nie którą chcę rozpocząć i zakończyć, bo jest na nią hype. To jest seria, na którą po prostu czekałem bardzo długo i chcę się nacieszyć grą, która no dała sporego kopa temu kanałowi mimo wszystko. A teraz ja sobie zrobię małego kopa tym magicznym pierdem. Oczywiście potrzebujemy trochę materiałów, więc zbierzmy co nieco, żebyśmy się przygotowali, żeby zrobić sobie ten moonpool i zaraz przekonamy się, jak to tam będzie działać, bo to też musimy zrobić sobie to działko. I żeby zrobić to działko, to będziemy musieli na pewno gdzieś głębiej popłynąć, aby mieć... nie mieć, ale za to będziemy potrzebowali troszkę ołowiu, który znowu prawdopodobnie będzie odrobinę głębiej, albo w jakichś bardziej zakazanych miejscach, typowo dla Subnautiki, ale jeżeli chodzi o same zbieranie materiałów, to podoba mi się to, że mamy te większe skupiska różnych rzeczy, typu właśnie srebro, miedź. Ej! My się musimy tutaj chyba, tak mi się wydaje, no nie, tego się nie uda niestety rozwalić, ale tak jak mówiłem wcześniej, z najciekawszych rzeczy interesuje mnie to, czy jest jakiś gigantyczny lewiatan już w grze, bo spotkanie pierwsze z Reaper Lewiatanem było najbardziej ikonicznym momentem tej serii, a jestem ciekaw, jak to będzie teraz tutaj. I teraz co? Jeżeli mamy komorę dokującą... czyli ona nie musi być perfidnie na środku. Dobra, to słuchaj, my się musimy niestety, koleżko, jeszcze na chwilkę pożegnać. Ja myślę, że tutaj też nastąpi mała zmiana, jeżeli chodzi o układ pomieszczeń, bo tego nie możemy rozebrać, ale to rozbierzemy mimo wszystko. Zrobimy tak, to rozbierzemy i to rozbierzemy. Ma dołączone elementy, ale co ty masz dołączone tutaj? Bo to jest dołączone? Zmniejszy rozmiar. Czyli to jest połączone z tym i my nie możemy zrobić sobie po prostu włazu tutaj? Nie, no możemy sobie tutaj na przykład zrobić właz. Ale tego nie mogę rozwalić, bo coś się staje jeszcze połączone? A spróbujemy od środka to zrobić, bo właśnie chciałem mieć tak, wejście tutaj, żeby w razie czego, jak będzie kijanka tutaj stać... Kijanka, nie? To jest jakie... W sumie jakbym miał kiję, to bym mógł mówić, o, mam kijankę. Pojedynczego łóżka nie możemy niestety zrobić. Teraz... Tak, właśnie... O co z tym chodzi? Co jest tutaj połączone? Aha, jest... Kurczę, no przez takie coś? Poważnie?
A teraz możemy to rozwalić? No i petarda! Tylko że to trochę więcej potrwa. No ale już mi się... Budowanie bazy jest dla mnie teraz bardziej satysfakcjonujące niż w pierwszej Subnautice. To będzie taki nasz pokój, na razie prywatny, zbiorczy, tu będzie pewnie łóżko postawione. Jeżeli chodzi o jeszcze ważna rzecz, ale to już dla widzów, którzy tu właśnie zostali na dłużej, trzeba nazwać naszą kijankę, tak? To nie będzie taka zwykła kijanka, więc jeżeli chcecie pomóc ją nazwać, to zapraszam serdecznie, komentarze pod filmem. A tu możemy jeszcze rozbudować bardziej. O kurde! Ale to jest fajne! I jeszcze możemy sobie to udekorować. Ja się cieszę, jakbym, nie wiem, faktycznie grał pierwszy raz w ogóle w Subnautikę. Ale to co... Na razie dodali wszystkie rzeczy, które fajnie byłoby mieć w jedynce. Bardzo przypomina jedynkę pod tym względem. Nie, no super, jeszcze tu mamy takie coś, żebym ja, kiedy będę bez okularów, żebym przypadkiem tutaj nie wpadł. No... Elegancko, elegancko. Kurczę, już mi się podoba ta gra, no nie. No mam nadzieję, że was też to tak jara jak mnie w tym momencie, ale no jak dziecko się cieszę. Myślę, że trzeba tutaj dodać mimo wszystko obiekty zewnętrzne, czyli kolejny panel. I on się i tak sam zresztą ustabilizuje, więc na razie sobie go tak postawimy. Nie wiem, czy to... Wcześniej dało się robić tak, że panel mogliśmy dawać na zewnątrz. O, świetnie, obok tej pułapki się ustawiliśmy, no to fenomenalnie. Jeszcze rybka w pułapkę weszła jedna. I patrzcie, elegancko, tylko że nie mamy już kwarcu, nie mamy w ogóle tytanu, także trzeba byłoby ogarnąć kwarc. W ogóle ten Wake Maker jest świetny, tylko troszkę wolny. Mam nadzieję, że za niedługo będą jakieś do niego specjalne upgrade'y, które nam tutaj troszkę pomogą. Już powoli kumam, gdzie jakie materiały są, ale ta rybka wodna, ten ślimak wodny, to jest game changer w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzednich Subnautikach, bo zawsze trzeba było jakąś rybę łapać. A teraz mamy coś takiego. Oczywiście później będziemy już polegać raczej na klasyku, czyli jakiejś produkcji wody wewnątrz bazy, ale nawet jeżeli musimy coś znaleźć, wiecie... Czekajcie, tutaj byłem, bo ja zawsze muszę się upewnić, po 14 razy czy gdzieś byłem. Weźmy ze sobą to, bo później mi się to przyda. Drut miedziany, mamy pełny ekwipunek, ale... Najwyżej jak będzie potrzeba, to sobie zaraz do niego jeszcze wrócimy. Tutaj co? Tutaj to było do otwarcia? A, ekwipunek jest tak dalej pełny, więc może sobie zrobimy tak. To wszystko powrzucamy tutaj. Bo ja myślałem na trailerze, że... Czekajcie, jakby to zrobić tak i tak. Nie, to dalej nie to, bo mi się wydawało, że... Był jakiś pojazd, taki ręczny jak ten Wake Maker, który był połączony z właśnie... Ej, tlen. Który był właśnie połączony ze skrzynką. Ej, no to jest ten minus. Ja troszkę, że ten dash działa różnie, kiedy patrzymy w dół. Ale na razie jest bardzo fajnie. Co tu było w ogóle napisane wcześniej? Muszę wziąć drut miedziany, bo inaczej się nie dowiemy. Nie próbuj przechodzić tunelem do habitatu bez przewodnika. Mam wysłuchanie ludzi zataczających się po wyjściu z białuszka i narzekających, że droga była dłuższa niż myśleli. Ogólnie to, wiecie, angielski znam. Nie najgorzej, ale i tak spolszczenie bardzo pomaga przy nagrywaniu, bo ja chcę wam zawsze wszystko czytać na bieżąco, a czasami jak się robi kilkanaście rzeczy na raz, to można się lekko zgubić. Miałem tylko tutaj, o, tą kostkę wziąć i jak tylko zrobi się dzień, to będziemy mogli wyruszać w dalszą podróż w poszukiwaniu kolejnego fragmentu do naszej kijanki. Kurczę, to cały czas tak właśnie brzmi, jak miał kiję. Nazwiemy... Nie, tak może lepiej nie. Dajmy to... Tutaj, a my nie mamy już prądu w bazie. Fotowoltaikę se założył sąsiad i co, prądu nie ma w nocy. A ja mam piec. I w sumie też nie mam prądu w nocy. O kurczę, elementy... Ja dzisiaj mam dobry humorek dzisiaj jest. Biolaboratorium będzie trzeba też sobie postawić tam, więc ja bym sobie dlatego znalazł miejsce dla tych wszystkich elementów, które tutaj będą, nie? Czyli co, wiecie, już sobie postawimy część, żeby już kawałeczek tego był zrobiony, mamy ten procesor. Okej, ja bym nie wiem, czy tego bym nie przestawił. Doradca neotyczny. Dobra, zaraz wracamy. Dobrze, że tego nie przegapiliśmy wcześniej. Elementy standardowe. Coś tutaj jeszcze dajemy? Chyba nie. Obiekty zewnętrzne i obiekty wewnętrzne. Szafka podłogowa, lampa sufitowa by się tutaj przydało, parę tych lampek, nie? To jest taki
Symulator remontów w 2010 roku. Nie wiesz co dać na sufit? To wszędzie trzeba dać halogeny. Oczywiście tutaj wiecie z dystansikiem. Mamy też smar. I do czego ci ten smar przynajmniej teraz byłby potrzebny? W sumie do niczego. Muszę sobie poświecić tutaj. Bo nie ma kto mi poświecić, widzowie. O. No tak, czy ja będę wkurzał się, jak będę przychodził tędy do mojego fabrykatora? Myślę, że tak. To kolejny set tutaj zrobimy, albo ten po prostu wyłączę. Ten wyłączymy. O, i nagle mamy prąd. Aha, no bo mamy i tak za mało na razie na górze wybudowanych. No właśnie, nie dokończyłem budowy najważniejszych rzeczy. Potrzebujemy jeszcze troszkę tytanu. No i nagle Przemek tytanu ci brakuje. Wcześniej taki cwany byłeś, w ogóle tytanu nie chciało ci się zbierać, a teraz nagle w pobliżu tytanu już w ogóle nie ma, nie? To jest, mówię wam, efekt GTA. Tytanu nie ma, to wam się nigdzie nie będzie respił. Tytan jest, to nagle jest wszędzie, tak samo jak było z tym srebrem. I uwaga, ta francowata ryba. Flip i flap w jednym. No, a tu przypadkiem jesteśmy. Ogólnie, czy ja tutaj nie chciałem zmieniać sobie biomodu jednego ostatnio? Coś tam kminiłem z tym biomodem. Ale chyba finalnie się nie zdecydowałem, wypierdzielaj ode mnie. Francja jedna, czekajcie, muszę sobie dać Wakemakera na wszelki wypadek. A zamiast Buildera, bo Builder na razie nie jest potrzebny. Co tutaj to świeci, tak? Aha, to jest tlen. Okej. I tutaj będziemy potrzebowali rezonatora sonicznego. No to jak ja mówię, to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, która nam się bardzo później przyda. A bierzmy ile się da. Cyk, cyk, cyk. Ekwipunek pełny. To co, to wywalamy, nie? Raz, dwa, trzy. I zbieramy jeszcze tu. Głupio, że nie możemy mieć tego Wakemakera założonego non-stop, no bo... Ale w sumie, albo przynajmniej jednego, żeby, wiecie, jednym lecieć i mieć latarkę, ale w sumie mamy tutaj światło. Więc Przemek... prosimy o ogarnięcie się. Beacon już mamy. Chyba mamy beacon? Mamy beacon już, dobra. To jest najlepszy wynalazek. Ja już się nie muszę martwić o tlen w ogóle, o. I siup do góry. Przynajmniej będziemy mogli elegancko, szybko uciec przed różnymi stworzonkami. Na pewno też będzie nam potrzebna bateria przed głównym wylotem. W kierunku Wandera mieliśmy iść, jak dobrze pamiętam, a Wander jest tam. Dobra, no to idziemy do Wandera, mam nadzieję, że u niego nie byłem. A raczej nie byłem u Wandera. Zaraz się tam wybierzemy, tylko tak jak mówię, skończymy sobie jedną rzecz zrobić. To, że... O, nagle systemy online są, tamte... Skąd ty bierzesz ten prąd? A, no w sumie dzień się robi. Tutaj jeszcze potrzebujemy słabego kwasu i jednego drutu miedzianego. I tutaj też będziemy potrzebowali słabego kwasu. A słaby kwas to jest w ogóle... Co jest słabym kwasem? Słaby kwas mamy z kwasowych woreczków rajonowych. To może sobie je weźmiemy, bo one są niedaleko. Chyba nawet były gdzieś tutaj w jakiejś dziurze, jak dobrze pamiętam. Przydałby się troszkę większy ten ekwipunek mimo wszystko. Może będzie jakiś upgrade'ik za niedługo. One wyglądały jak taki mózg. I były różowe. No może fioletowe bardziej. Cholera wie. Aha, to i tak trzeba rozwalać tym. No mówię, tu mamy wszystko by ci Przemek było potrzebne na raz, nie? Ale chyba w sumie latarka najmniej jest na razie potrzebna. Raz, dwa, trzy. Zbieramy też to. Nie wiem, czy na zapas bierzemy. Jest jeszcze jedno, co sobie weźmiemy na zapas. Ale ekwipunek oczywiście pełny. Napijemy się. O, a może Przemek jedź do domu już? Najpierw, zanim w ogóle ruszymy słaby kwas, to zróbmy te baterie. Przynajmniej, no 2 baterie będę potrzebował minimum. Na wypadek wymiany. I ten słaby kwas też już jest. I cyk. Jest zrobiona jedna rzecz i jest zrobiona... No, kurczę, nie ma drutu miedzianego. A czy ja mam wystarczająco miedzi jeszcze na drut miedziany? Mam. Dobra. Elegancko. Kurczę, czas w tej grze leci jak szalony. Ale... ja tutaj mogę spędzać mnóstwo czasu po prostu. Zobaczmy. Otwórz wejście przetwornika. Czyli co, na przykład dajemy to, dajemy to, dajemy to.
I co klikam? Konfiguruj procesor? Aha! Czekaj, czyli jeżeli ja bym chciał zrobić sztabkę tytanu, to... Aha! Czyli ja tutaj ładuję cały tytan, żeby mieć sztabki. Czyli to nie jest tak, że ja sobie w fabrykatorze te sztabki robię. I to jeszcze trwa czas! A biolaboratorium to jest to właśnie, które mamy, czyli mamy pasywne, kontrola tlenu jest super, bo często staję, żeby coś przeczytać, ale patrzcie, gdybyś... Ej, moment. Moment! Chcę coś zobaczyć. Słuchajcie, jakbyśmy robili... Właśnie tak lekko pod wodą mamy płynąć. Nie, myślałem, że będziemy taki bunny hop mogli robić tutaj, ale chyba nie. Dobra, to wracamy może do mojej poprzedniej wersji, która jest na razie, myślę, najlepsza. Zależy oczywiście od stylu gry, ale mi się wydaje, że to jest bardzo spoko. Okej, baterię możemy już wyłączyć. Odłączamy również... Winda nurkowa to jeszcze nie jest zrobione. Możesz się odsunąć? Ty, ej, przyszedł mi, miźnął i sobie pojechał po prostu dalej zwiedzać. Chodziło właśnie mi o to, nie, że taki bunny hop można było robić z daszem. Może już jakiś dziki movement jest tutaj ogarnięty w grze przez kogoś. Pionier drogi. Nie, bo to są feromony. Ja mam swój sposób na zostawienie feromonów w wodzie, ale zakazane na basenach. Przemek, co ty gadasz czasami? To powinno być dwóch Przemków obok siebie po prostu. Czyli jeszcze potrzebujemy czegoś? Nie, tutaj po prostu dostaliśmy, czyli mamy pierwszą sztabkę tytanu. O, dobra. No to już kumam. Mamy srebro moje. To zostawiamy, bo raczej nie będzie mi potrzebne. Tak, medyczne rzeczy na pewno ci, Przemek, nie będą potrzebne na 100%. Zostawimy sobie bateryjki oraz zbierzemy ze sobą piciu. Coś do picia. Cyk. 3 wody weźmiemy i kierujemy się najpierw do kapsuły, zobaczyć co od nas chce, bo mamy cały czas powiadomienie, że Przemek, przyjdź, odbierz telefon w końcu. Dzień dobry, nie zapłacił pan za internet od 2 godzin. Co mamy? Ruby. I Ruby Anar, główna pilotka. Odzyskano częściowe dane głosowe. Hej! Kumala? Pamiętasz lot na cykadę? Zanim zeskanowano cię do magazynu, Ruby wykonywała gwałtowne manewry wahadłowcem, a potem przepraszała pasażerów. Nie no, co o tym sądzisz, ale mnie to urzekło. Jej praca ją upajała. I to właśnie o to chodzi w życiu, by kochać to, co się robi. Lokalizacja sygnału została przesłana do twojego PDA. Okej, czyli mamy kolejną rzecz. Tak, sygnały sobie wyłączymy. Czarna skrzynka Anita, Chub wyłączamy na razie, bo spieszy wyłączamy. Liang Hai wyłączamy, zostawiamy Wandera oraz Ruby. Ej, a tu się cały czas coś robi? Ale wracając, bo zgubię wątek znowu. Pytanie jest takie, czy możemy go upgrade'ować, czy to jest po prostu, że Early Access jeszcze blokuje niektóre jego funkcje, bo raczej nie będą robili z niego takiego pełnego AI, żebyśmy sobie z nim poczatowali, bo za dużo pakietów by to musiało kosztować ich. Ale tak, idźmy po kolei, najpierw mieliśmy iść do Wandera, który jest zresztą bliżej, także tam bym się kierował. Oczywiście wyłączamy światła, na wypadek, gdyby nam brakło jednak tych bateryjek. Bateryjki są, w razie czego, więc... No i właśnie to jest dziwne, nie? Płynę do przodu i na przykład mam do tyłu mnie to cofa. A może akurat jak będziemy u Wandera, to dostaniemy gdzieś niedaleko się do jakiegoś schemaciku fajnego, na przykład do kijanki. Byłoby fajnie, a jak? Ile to bierze w EQ? A, 1 tego, slot, a to dużo daje chyba nam tytanu na potem. Gdzie Wander był? Bo ja już się zgubiłem. A, Wander jest dalej gdzieś tam. A to nas prowadzi prosto tutaj. O. Ciekawe, a co tutaj mamy? Zaraz, Przemek, trzeba się wynurzać, pamiętaj. Mieć. O. A cóż to za nicponie tu są? Wander jest gdzieś tutaj. Ale ja nie mam tlenu. Jeśli musimy wynurzyć na chwilkę. Ojej, ty, szybciej. No, teraz to na pewno widać, że to jest cholerny krab.
Ja mam takie wrażenie, że będzie taki update jak w jedynce, gdzie nam się pojawili ludzie z Sunbeama i po prostu będziemy mieli kasenkę, jak nam się krab budzi. Wątpię, że będzie chodził i my musimy tam iść. Na pewno tam będzie jakiś fragment ważny. Czekajcie, to jest w skale, czy to jest w jaskini? A tu prądy były. Koral pająk. Czy tu jest jakiś koral pająk, który chcemy zaraz zabić, czy o co chodzi? A, to! Lej kresowy pod masą koralową uwalnia anomalny szczep proteawirusa. Stąd ten hentai wirus wyszedł. Mamy jeszcze bąki. Wąchamy tutaj. Masa koralowa rośnie w kierunku najwyższego stężenia tego wirusa, blokując jego przepływ. Masa koralowa emituje wirofagi, wirusy, które atakują i niszczą anomalnego wirusa. A to nie on! Lej tutaj ma tego wirusa. Tu wszystko jest martwe? O, widzę właśnie. O, dobra, czyli co, my do Wandera będziemy mogli wejść dopiero wtedy, kiedy to wyczyścimy? No ale to do sonicznego potrzebujemy ołowiu. Dobra, wiecie co, zobaczymy, czy tego ołowiu przypadkiem nie będzie gdzieś niedaleko. A, nóż może będzie tutaj, tak przypadkiem jeden ołów sobie będzie leżał? Nie, tu nie ma ołowiu. Skrzynia z zaopatrzeniem, która jest pusta. No dobra, o jest, Franca, już dzyndzla nie dotykam więcej. Dobra, najpierw tlen. Ejo. I nara. Jakbyśmy mieli ten soniczny brzdękacz, to byłoby super. A tutaj mamy jakieś... Ojeju, jest, mamy to! Nie, nie mamy tego, kurczę! To nie to. Ale zbioreaktor, to też się przyda na potem. Bioreaktora chyba nie mamy jeszcze całego, no właśnie, nie mamy całego zeskanowanego. Ale mamy właśnie już jego pełną wersję w tym momencie, widzowie. I winda nurkowa również będzie w tym momencie do zrobienia. Ciężko kładziemy sobie ją tutaj co? I ona do góry nam daje linkę? I coś tam krzyczy i jest głośne. O kurde. Dobra, zaraz trzeba będzie się wynurzać. Ale... Słyszę jakiś... Wrak cykady to jest, kantyna. O! Nawet nie musimy chyba lecieć po tlen, bo mamy jakąś miejscówkę nową. A ciekawe, czego będziemy potrzebować jeszcze, żeby Ej. Śmierć nieunikniona. Bunkier kolonisty, nieautoryzowana modyfikacja Noa. O! Wiring kit. Magazyn energii. Ciekawe, czy z dotacji? Co to jest? Rebryfer. Rebryzer jest napisane. Ojeju. Odblokowano rebryfer. Super. To teraz sobie schematki. Fragment kijanki. Znaleźliśmy przypadkiem kierownicę do kijanki. I możemy całą kijankę właśnie wybudować. O, to łóżko mamy jeszcze do zrobienia. Czyli wszystko się świeci, co jest do odblokowania. A to, co już jest, się nie świeci. Możemy z niego skorzystać? Nie możemy chyba. Adaptacja wytrzymałości, powiększony ekwipunek. Aha, mam nadzieję, że ostatnio tego nie pominąłem. Nachema, dziennik. Zaczynamy. Podczas zbierania złomów w obozie pierwszym, Zip odnalazł ciało na dnie morza. To ja. Byłem w pierwszej fali, która budowała obóz pierwszy. Tych, którzy zniknęli. Jeśli wymazał mi pamięć, ale zostawił mnie przy życiu, no musi uważać, że wnoszę coś wartościowego do grupy. Może nie ma innych ekologów? Albo podoba mu się, jak krzyczę? Dzieciaki o buddyzmu mają rację, utknęłam w samsarze. Osobiście nie miałabym nic przeciwko reinkarnacji jako zwierzę. Może fajny węgorz, ale wróciłam po prostu jako ja. I powiem wam, że to jest niepokojące. Zabramy jakości na nawóz, jestem jej wdzięczna. Właśnie, to jest jedna rzecz, na którą też chyba ktoś zwrócił uwagę, wśród widzów, tylko nie wiem, czy na Discordzie, czy to było w komentarzach, bo już nie pamiętam, ale była właśnie rozmowa na temat tego,
że dobra, drukują nas, ale to skąd on bierze materiały na drukowanie nas, no bo nie z powietrza. Nie są tak skondensowane w powietrzu w takiej ilości, żebyśmy byli w stanie się tutaj od nowa zbudować. I zobaczcie, że on ma monitoring. To też jest ciekawe, że jest monitoring tutaj. Oczywiście niczego nie możemy wykorzystać, ale... A możemy to zeskanować jeszcze raz, czy co? Nie, po prostu dostaniemy tytan. Co tu jeszcze było? Coś... Nie, tu jest półka. O, jest szafeczka, mamy drut miedziany. Czyli fajnie, mamy już to, co chcemy zrobić, tylko jak się to teraz buduje? Co? Na pewno musi być jakaś stacja do budowy pojazdów. A teraz tak, rebriefer, potrzebujemy włóknistego splotu oraz chipu systemowego. I teraz tak, skoro mamy te nowe rzeczy, to one powinny być widoczne tutaj, czyli rdzeń i chip. Chip to jest zestaw okablowania i kwarc, to easy. Jeżeli o inne rzeczy, czyli... Nie wiem, czy tego już nie ominąłem. Oho, jeść nam się chce. Dok kijanki. Fabrykator pojazdów, czyli już moja odpowiedź została tutaj wręcz podana na tacy. Czyli potrzebujemy bardzo dużo tytanu oraz potrzebujemy... O no, tytanu nie zjemy. Żelaza nam nie brakuje, ale... Nie brakuje nam w krwi, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy metali ciężkich mamy już dużo. Dobra, już przestaję. Dodajmy to, co mamy dodać, tak? Smar wywalamy. Chociaż w sumie i tak musimy kijankę zbudować, więc muszę zobaczyć dokładnie, co jest potrzebne. To po kolei. Chip potrzebujemy. Dobra. Włas nie potrzebujemy, tu nie potrzebujemy. Rebriefer potrzebujemy, chip systemowy potrzebujemy. Potrzebujemy fabrykator pojazdów. To w pierwszej kolejności. Do kijanki nie jest potrzebny na razie, bo on tylko ładuje. Ale to jest potrzebne, żebyśmy mogli w ogóle coś sfabrykować. Krytyczny system przetrwania restrukturyzuje surowce na poziomie atomowym, pojazdy i podwozia. Super, fajnie, ale coś jeszcze mi tutaj brakuje. Rebriefer, fabrykator pojazdów, no, kijanki ci, idioto, brakuje. Sztabka tytanu, szkło, ogniwo zasilające. I teraz ogniwo zasilające jest użytkowe. Pewnie parę bateryjek połączone z mocnym kwasem, a mocny kwas jest... I tak będziemy chodzić. Słaby kwas smar. Myślę, że mocny kwas powstaje z dwóch słabych kwasów, ale nie wiem. Albo nie odkryłem jeszcze jakiejś rzeczy, która mi ten kwas może dać. No, na razie go tutaj nie widzę w jakiejś formie. Pewnie trzeba faktycznie coś będzie znaleźć do tego. Ewentualnie wiem. Dobra, domyślam się chyba, gdzie będzie mocny kwas do sprawdzenia. Czyli co, teoretycznie lepiej byłoby teraz wrócić, zrobić sztabkę miedzi, sztabkę tytanu i powoli iść w stronę tej kijanki, żebyśmy ją mieli. Jak to wygląda w EQ? W EQ mamy dużo rzeczy, ale tak jak mówiłem, jeszcze potrzebujemy tego ołowiu. Może jeszcze zejdę na chwilę niżej, zobaczę, czy jest ołów gdziekolwiek. Jeszcze jest kwarc, tam będziemy potrzebowali później szyby, a raczej szkła. No, żeby mieć szyby. Ej, czy to jest ołów? Nie, to nie jest ołów, to jest lit. Lit? Przydatny w produkcji wzrostu źródeł energii wysokiej wydajności. W ogóle jeszcze miałem tą dużą rzecz sprawdzić, więc tutaj to i tak popłyniemy. Mamy słabsze oddychanie, ale nawet tutaj, widzicie, i tak jakbym tutaj płynął, to bym znalazł to, czego potrzebujemy. Cink to Hema, osobiste pytanie. Kiedy widzisz półksiężycówkę miotającą się na boki jak głupia, co twoim zdaniem robi? Ćwiczy? O. Musi być jakiś powód, prawda? Za każdym razem, gdy widzimy jakieś zachowanie, pierwsze pytanie, jakie zadajemy, brzmi: jak bardzo jest ono adaptacyjne? Czap chce, żebyś przestał tak często umierać. Zużywasz za dużo mazi do łóżka biotycznego. Czyli mamy jakąś specjalną maź, no ale ta maź też potrzebuje jakichś konkretnych materiałów, prawda? Żeby to wszystko działało. To wygląda jak taka... małża z perłą? Ej! Przerwałem to. Nie! Nie! No prawie nas łapnęło. Co tu się w tej grze dzieje? No prawie nas złapało.
To ja może... spróbuję z tlenem? Bo nie wiem teraz tak, czy w środku nie ma jakiegoś potworka, który chce nas zaatakować? Jak tylko się to dzieje? Bo wiem, że tam lead jest, fajnie jest mieć lead, tylko nie wiem, czy ja sobie nie przekicham. To są jakby oczy? Ta, patrzy to, nie? Co się dzieje? Więc trzeba uważać na te czerwone cosie. To jest jak taka pułapka na nas. A tu co jest? Generator tlenu przenośny. No, przyda się. Przydał się pewnie komuś tutaj na początku, ale nie zdążył go może włączyć. Przeskanujemy sobie lead i teraz go użyjemy. Wymaga rezonatora, niestety. Dobra, chciałem tylko zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze jest. Jest kolejny generator tlenu. Czy ja się zamknąłem tutaj właśnie? No prawie. Dobra, wracamy do poszukiwania ołowiu. Wrócę do was, jak znajdę ołów, albo coś się wydarzy. I mamy po drodze terminale ogniw zasilających. Czy to jest ołów? Dobra. Mamy to, widzowie. Jest ołów, mamy jeszcze 30 sekund tlenu. Jest dużo ołowiu, bardzo dużo ołowiu. Ale ja muszę szybko stąd wypłynąć na powierzchnię, bo nie mamy już tlenu, ale zaraz tutaj nurkujemy z powrotem. Czyli idealnie, jak się patrzy, 350 metrów. To takie N15. No może nie N15, ale gdzieś tak na Northeast trzeba płynąć, żeby to mieć. No to dobra, to zbierzemy sobie go więcej i wrócimy, zrobimy co mamy zrobić. Tylko ten kwas mnie zastanawia, czy tam faktycznie się go będzie robić. Wiecie, w tym fabrykatorze dodatkowym. Tym, w którym robimy te większe fragmenty. Typu właśnie sztabka. O, po 2. O, teraz będzie full EQ. Cyk, cyk, cyk. Może coś jeszcze się tutaj znajdzie ciekawego? A, jeszcze srebro tu jest. Elegancko. Patrzę, może coś jeszcze się ciekawego pojawi. Kontakt. Wykryto wrak statku kosmicznego Alterry. Wrak cykady. Wrak krążownika. Dobra, ten musimy sobie sprawdzić, bo tamtego nie sprawdziliśmy przez cholerną małżę. Tak, lecimy do góry. I dajemy szybko nura. Z powrotem tutaj. Mam nadzieję, że da się tutaj w ogóle wejść, bo może być tak, że będzie potrzebne nam narzędzie naprawcze. Tak mi się właśnie wydaje, że jest to prawdopodobne. O, jest wjazd. Kolejny fragment chyba kijanki. Tak, kolejny fragment kijanki, ale... O! Tytan. Albo jakiś już fragment, który mieliśmy rozpisany wcześniej. Wymaganie znanego narzędzia. Ciekawe jakiego? Akurat mamy 2 na 3. No, raczej trzeba tutaj będzie wrócić z narzędziem naprawczym, którego nie mamy. O! Coś tu wybuchło. A, bo to są te zakute łby się tu biją. To ma większy łeb. Ty paruwo jedna. Jak tylko będziemy robili schabowe na najbliższą niedzielę, to ja cię zapraszam, chłopie, do ubijania kotletów. I na pewno tej ryby Pudzian by nie ogłuszył swoim młotem. O... Płyniemy. Szukałem czegoś podobnego. O. Kara, krążyły plotki, że Altera i TSF pozwoliły jej się rozprzestrzenić. Nic mi o tym nie wiadomo, ale
uderzyła w nas tak szybko, czy naprawdę przetrwała na poszyciu naszych statków? Czy może zarodniki po prostu latają w kosmosie? Nazwaliśmy to Karal, przekleństwem. Nie wszyscy mówiliśmy po mongolsku, ale znaliśmy to słowo. Zaczynało się od dywanu. Toirulga. Potem wyrastały potwory. Jeśli nie miałeś nanitów, wyrastały też w tobie. Musieliśmy zostawić wszystko. A teraz to, wirus, który wypełnia ten ocean, płynie w naszej krwi. Na początku myśleliśmy, że to kara, ale to nie bakteria. Jak wirus może przenosić się między gatunkami obcych? Nachema próbuje mi to wyjaśnić. Nie rozumiem. Jak zdolna młoda kobieta może nosić sobie tyle gniewu? Albo dlaczego mnie szuka? Cukier Saturna mamy. Dobra, czyli wszyscy myśleli, że to będzie kara. Okazuje się, że to nie kara. Że to jeszcze coś innego. Sztabka tytanu, załaduj procesor. Zrobimy sobie te sztabki tytanu, które mamy zrobić i zobaczymy, co się uda wykonać zaraz. W laboratorium nic na razie chyba nie możemy zrobić więcej. Nie, nic na razie robimy więcej. Jeżeli chodzi o to, to utwórzmy sobie już builderem to, co mamy mieć później, żeby wiedzieć już, co zbierać. Obiekty wewnętrzne, czyli mamy fabrykator. Nie, stacja skanująca. A to moment, to będzie pewnie w fabrykatorze w takim razie. Czy nie? Bo do tego potrzebujemy tego splotu włóknistego, zaraz sobie to zrobimy. Ale... Moment. Elementy standardowe. O, jest, dobra. Fabrykator pojazdów. Można go dać po tej stronie? Nie można. Okej, to musimy mieć niestety po tej. Czyli tak, jedna sztabka miedzi i 2 szkła. Będą jeszcze potrzebne. Szkła możemy sobie chyba wykonać w tym momencie. Po prostu tutaj. 2 szkła, niech się tutaj zakolejkują. Tu tytan się zrobił, czyli tak, zmieniamy recepturę na miedź. Sztabka miedzi, potrzebujemy 3 miedzi, żeby to mieć. On się tu nie miał robić jeszcze jeden przypadkiem? Czy nam się skończył? Skończyło nam się. Naprawdę miedzi nie mamy i za nic? Podejrzane. Ora, sztabki zostawiamy. Aha, jeszcze to możemy zostawić. Kurczę, świetne jest to, że możemy trzymać rzeczy w tamtym miejscu. A do kijanki... No te chipy będą potrzebne i ogniwa. No ale też dużo tytanu jest potrzebne. Jednak się nie respi na nowo tytan, bo to, co ogołociłem tutaj, to już ogołociłem. Ale złom dalej zbieramy, żeby tego mieć więcej. W sumie ten złom, który miałem, to może by mi wystarczył? Ale i tak jeszcze... Skoczymy sobie po miedź, która tutaj pewnie gdzieś jest. O, gdzieś na tym suficie zawsze miedź się pojawiała. Chyba, że już tu też ogołociłem to wszystko. To też wygląda jak taki... Czekajcie, dałoby się to rozwalić? To wygląda jakby też było zarażone w jakiś sposób. O! Kurde, mamy mało czasu, ale spróbujemy się wydostać na chwilę. I szybko tam zlecimy. Czy to nie będzie kolejny upgrade dla nas? Czyli tu... Nie, tutaj raczej nie byłem jeszcze, ale jest ta Franca. Przewód wirusowy jest wyprodukowany przez zainfekowanego angielskiego żebropława. Zawiera przydatne adaptacje, ale musi zostać oczyszczony z wirusa. A leczenie należy rozpocząć od mniejszych wykwitów w pobliżu. On gada do mnie. Słyszycie to? Gada Franca. Nie myślę, że te wszystkie wrzody musimy rozwalać. Nie, na szczęście nie wszystkie. Ale okej, to... Kurczę, Mikon by się przydał, ale jesteśmy tutaj... Mniej więcej na NW od bazy. I tutaj jest jeszcze wejście do tego, dobra. No ciekawych rzeczy człowiek się dowiaduje. Właśnie to jest najfajniejsza część tej grze, że szukamy rzeczy różnych, które finalnie i tak byśmy odkryli,
ale ja nie lubię, jak nam gra bardzo szybko pokazuje. O, kolejny punkt do sprawdzenia, o, kolejny punkt do sprawdzenia. Szybko, Przemek, mamy wiadomość, kolejny punkt. A dopiero tu jesteśmy od chwili, wiadomo, że tutaj się spieszy im, ale trzeba usiąść na spokojnie, niektóre rzeczy tutaj zrobić. Jak mówi polskie powiedzonko. Dobra, wrócę już z miedzią chyba. Dobra, mamy trochę miedzi, widzowie, więc powinno być już... Okej, mamy tak, jeszcze tutaj potrzebujemy szkła. Ile zaraz zrobimy? Jeszcze jedno szkło. A tutaj robimy tak, miedź. Najpierw zróbmy tą sztabkę tytanu. Załadujmy te cosie na razy 2. Tutaj zbierzmy... A, to się już chyba zebrało automatycznie, nie? Albo pewnie leci do jakichś do skrzynek. Albo do EQ. Muszę zobaczyć właśnie, gdzie to finalnie leci. Ten złom trzeba w końcu przerobić na tytan, bo będzie mi to wisieć tutaj. Aha, to do EQ leci. Dobra. To tytan też sobie zostawimy gdzieś tutaj. Mieć tak samo. Full EQ już jest. Tutaj się już zrobiła kolejna sztabka tytanu, czyli jeszcze jedna się zrobi. Zmienimy recepturę i będziemy mieli też miedź. Sztabka miedzi oczywiście. Załaduj procesor. Też niech razy 2 będzie. Bo się pewnie nam to przyda. Czy mamy wystarczająco prądu? No zużywamy 21, produkujemy 32, więc jeszcze mamy tam te lekko ponad 25% zapasu. Moglibyśmy sobie jeszcze rozszerzyć troszkę ten pokój. A, że tak też możemy robić. Czyli to jest to, co wtedy mówię, że możemy robić to... Okej. Dobra, a okno? Jakbym chciał okno mieć... A, ale ono nie jest wycentrowane. Nie no, ja piszę do twórców gry. Ale, a może poczekaj, Przemek, zobacz, czy nie da się w górę go wycentrować. Znaczy, że nie da się go rozszerzyć. Ale kurczę, wycentrować też można by było. No, dodajmy sobie okno, żeby było ładnie. Żebyśmy widzieli coś. Co da się rozszerzyć? Da się rozszerzyć okno na przykład tak. Tak, a w dół? A w dół to nie wiadomo. Bo nie mamy na tle szkła. A czy mamy na tle kwarcu, żeby mieć jeszcze więcej szkła? Nie, nie mamy. Ale nam się właśnie zrobiła miedź, więc możemy stworzyć to i odpinamy sobie teraz ze schematów na pewno to. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten kwas, mocny kwas, potrzebujemy cysta necrolej, a baza danych? No nie wyskanowałeś, Przemek, to się nie dowiesz. Aha, dowody jeszcze zbieramy w naszym śledztwie w sumie. To odpinamy, bo jest już tutaj burdel. Ogniwo zasilające jest mocny kwas potrzebny, to zostawiamy, żeby wiedzieć, że cały czas tego potrzebujemy. Do mocnego kwasu wiemy, co potrzebujemy, kijanka wiemy, co potrzebujemy, chip systemowy wiemy, czego potrzebujemy, ale zestaw okablowania. Mamy do zrobienia. Dobra, to zrobimy sobie zestaw okablowania. Trzeba niektóre rzeczy już wykonać, żeby na później nie było to potrzebne. I co? I ten chip. Potrzebujemy jeszcze 2 kwarcu. Szybko ogarniamy kwarc. Bo największym błędem było chyba od razu tutaj ustawienie się w tym miejscu, bo szybko ogołocimy ten teren, a potrzebujemy ogromnej ilości materiałów. Na to wychodzi, się nie dziwię właśnie, że poszli w tym kierunku z dostępnymi materiałami. O, tytanu też nigdy za mało. To był ten detonator. Kolejny tytan i zaraz nie będziemy mieli slotów. Jak patrzę jeszcze, gdzie ta nekroja mogłaby być. Przez chwilę myślałem, że to będzie to, ale jak my tego nie możemy rozwalić, to raczej to nie będzie to. Kolejny kwarc. O, zasilanko. Od czego ten kabelek tu idzie? Aha, tak se w skale kabelek siedzi. No chyba, że coś tu jakaś baza będzie dodatkowa. O, to byłoby to? Nie, to jest skałotrysk kapuściany. Okej. Teraz dziwniejsze rzeczy się tutaj odnajduje, słuchajcie. O! A, już myślałem, że to będzie to, a to nie jest jakaś gąbka amforowa. Do czego ona będzie? Gąbka. Można rozwalić? Nie. A, coś... O! Miedź. Rozbij srebro. Ale my i tak nie możemy go zebrać. A tego nawet nie możemy sprawdzić.
No sobie dobrze, ten kabelek tutaj jest, bo możemy łatwiej wyjść. Jakby to coś dziwnego się świeciło jeszcze? O. A to już byliśmy, nie? To jest system... A, to nie jest to? A, to jest to! Takie coś małego? Ale pełne eku mamy. Oho. Ekipa powitalna, dobra, wiecie co, weźmy sobie tego więcej. I spadamy stąd. Aż coś to jeszcze trafimy? A, i znowu będziemy potrzebowali tego naszego urządzenia. I tak trzeba je zrobić, więc zaraz będę musiał to zrobić. W ogóle 300 metrów tylko stąd to było. Myślałem, że już tak daleko wypłynąłem szukając kwarcu, a tutaj nie tak źle, jesteśmy prawie już w tych kapustach. Tak się rodzą małe rybki, są odnajdywane w kapustach, widzowie. Witam z tej strony Przemek Development. Chciałem wam zaproponować przeprowadzkę na zupełnie nową planetę. Po lewej stronie mamy zakażone wirusem dziwne, adaptacyjne anielskie skrzydła. Po prawej stronie mamy innego grzbieto-anioła, który jest troszkę biały. To jest grzbieto-anioł, a nie anielskie skrzydło, bo to jest, wiadomo, nazwa od tego wywodzi się tutaj, ale w pobliżu nie musicie martwić się o oświetlenie uliczne, ponieważ wszystkie stworzonka dookoła świecą w ciemnościach. Tak jak wy za niedługo będziecie świecić, jeżeli wypijecie wystarczającą ilość wody. Także lampy w waszych domach nie są wam potrzebne. I oczywiście nie mamy prądu w domu. No mnie zaraz trafi szlak tutaj. No bez bioreaktora to my się tutaj możemy bawić w tą grę. Aha, to jest wszystko inne jest do zrobienia inaczej. W sensie nie inaczej, tylko nie damy rady bez innych potrzebnych rzeczy. A schematy, jeszcze jedna rzecz, żebyśmy to mieli cały czas pod ręką. To, bo tego raczej w naszym klasycznym fabrykatorze nie zrobimy. Prawda? No prawda, że nie. Potrzebujemy pełnego. Aha, bo i tak tu ołowiu nie mamy. Ale on jest do zrobienia i tak w pełni sprawnym fabrykatorze, więc to nam nic nie da. To coś nowego masz dla nas? Jak nie, jeśli robi Wander. Okej, czyli i tak do Wandera będziemy musieli wrócić. Na razie czekamy, aż się słońce pojawi. Ale ładnie, nie? O, ty! Widzowie, dobra, mogę teraz wyjść na ignoranta albo na nieuka, ale czy na gazowych olbrzymach występują zorze polarne? Czy to nie jest zorza polarna? To może to jest jakieś inne zjawisko? Wiadomo, że to nie chodzi o zorza polarne jak u nas, ale wiecie o konkretne jakie zjawisko chodzi. Na to wygląda, że to jest, no bo to nie jest na pewno planeta pustynna, no bo patrzcie jak to się tam porusza, no przecież tam wieją wiatry jak na Jowiszu. Bo co mnie właśnie ugryzło? Nie, cholero jedna, gdzie ty się zapuściłaś? Wracaj do nory. A na bioreaktor widzicie, już pewnie krzyczycie, że jak zbuduję bioreaktor, ale nie mamy bioreaktora. Musimy ten terminal ogniw zrobić później, żeby... Ale w sumie nie będziemy mieli, jak będziemy mieli już ten... Kurczę, nie wiem właśnie. Przynośny generator tlenu. Aha, czyli to wszystkie użytkowe rzeczy można wykładać builderem, ale na zewnątrz, czyli nie... Tego sobie nie kraftujemy, tylko sobie budujemy. Winda nurkowa, idealna do ustanowienia stanowisk pracy. Musimy ją też przetestować. O, jest dzień! Jak? Tak szybko? Dobra, najpierw to. To zrobimy. Teraz... Resonator's blueprints include several components not based on Altera designs or any known human engineering. Despite these irregularities, the resonator will selectively fracture mineral deposits and a narrow range of alien biomolecules. Mocny kwas. YouTube to jest mocny kwas do budowy. Ja właśnie sobie zdałem sprawę z tego, co YouTube może myśleć znowu, nie? Najgorzej, ale YouTube, spokojnie, ten mocny kwas nie jest do użytku przez osoby postronne. Chip, szkło, sztabka tytanu, razy 2. Wszystko, co jest potrzebne, prawie mamy. A to gdzie jest moja sztabka tytanu? Jeszcze jedna, będzie trzeba jeszcze robić. Pamiętaj od cholery tych sztabek tytanu, chyba że z tego nie zaciąga nam. Nie, bo jest jedna, no, trzeba zrobić jeszcze jedną sztabkę tytanu. Nie to. Anuluj. Dobrze, to się da anulować. Germans ołowiu. Ale co, Niemca możemy zrobić własnego?
się oberwie chyba za niedługo. Sztabka tytanu, szkło, ogniwo zasilające. Ogniwo zasilające. Podstawowa bateria. Podstawowa bateria to jest miedź i jeszcze miedź. Dobra, wracamy po miedź, widzowie, bo mnie zaraz tutaj... Ja już nie wiem, dlaczego to jest multiplayer, nie? To jest po to, żebyśmy mieli naszych własnych tutaj pracowników. A raczej stażystów. O, tak będzie lepiej, nie? Stażystów byśmy tutaj mieli. Dobra, jeszcze coś na zapas. Te mózgotrzepy trzeba byłoby znaleźć znowu. No niby tego dużo było, niby brałem, a nagle nie ma. O, ty zaś nam nie będzie pierdział. Jedne pierdzą dają życie, inne nie? Jak ja się tutaj znowu znalazłem? 30 seconds. Bo ja tego nie znalazłem, właśnie tego black boxa. O, Wandera. O, jeszcze trochę miedzi jest. O, są mózgotrzepy. Taki pełny. Dobra, zjem apteczkę. I wywalę... Nie wiem, może to wywalę jedno. Nie wiem, to można zjeść w sumie. Fresh water intake. A, i teraz fresh water. Ej, jest fresh water intake, sam tu przyszedł. Nie mogę cię podnieść, chłopie, masz szczęście. Co jeszcze możemy wziąć? Ej, tlen. Czy to już wszystko na razie? Kwarc jest. A potrzebujemy 2 kwarcu jeszcze na szkło, czy 1 kwarc na szkło właśnie? No to jest pytanie. Proszę o sztabkę. 2 sztabki mamy. Chipu nie mamy znowu. Czy to będzie znowu chip systemowy? Do chipu systemowego potrzebny był kwarc. Zestaw okablowania znowu w dużej ilości. Czyli tak, drut miedziany. Otworzymy. I to jeszcze będzie kwarc potrzebny znowu. Dobra, zostawmy ten ołów. Może nabrał tego ołowiu włóknista miazga. To zostawiamy. To bierzemy ze sobą. To zostawiamy. A chyba jeszcze jedna skrzyneczka się tutaj przyda niedaleko. Cyk. Etykietę. Etykieta chyba nam nawet nie będzie potrzebna teraz, no bo po co? Skoro i tak to wszystko mamy. Aha. Pyk. Od cholery kwarcu trzeba. To może się nam bardzo przydać ta rzecz tu. Ale tak, jak ja to sobie przeładuję... Moment, bo ja to trochę... pokicikałem. To tu. To nawet nie będzie potrzebne. To tu. I zaraz testujemy to dziwne coś. Tak, przeładujemy baterię. A nie ma czego przeładować, bo zostawiłem... dobrą baterię zostawiłem tutaj. Doktorku, gdzie są baterie? A, no nie zrobiłem dobrej baterii. Ale mamy 2 baterie, w każdym razie... Dehydration. Nie mamy 2 baterii. Mamy tylko to. Mózg mi się zaczął lasować powoli. O, dużo kwarcu. W jednym miejscu. Elegancko. Nic mi nie chciało zjeść. Zobaczę, czy w pobliżu nie będzie trochę. Że tu? O, więcej kwarcu, czyli w tych można kwarcu dużo znaleźć. W tych kopułach koralowych. 30 seconds. Okej. I akurat tutaj już jest. Nagle kwarcu mamy zaś mnóstwo. Niesamowite. Dawać kijankę. Jest chip. Jest szkło. Widzowie, mamy wszystko, żeby stworzyć nasz pierwszy potężny pojazd. Gdzie on się robi? Na zewnątrz? Nie ma.
Tu się robi. Ej, on jak Simo wygląda. A ty co, masz taką chrypkę cegły? Ci do gardła włożyli, czy co? No przynajmniej jesteśmy lekko chronieni od innych rzeczy, także bardzo przyjemna, bardzo przyjemny pojazd. Na razie przynajmniej, nie narzekam. Będziemy mogli przynajmniej sobie tą skrzynkę Wandera otworzyć, żeby nie było, że ją ominąłem, bo ja nie wiem, dlaczego jej nie odpaliłem. Skleroza boli, Przemek. O, krabąszczyk. Och, krabąszczyk. A tutaj sprawdzimy jedną rzecz jeszcze, jak to działa. Okej, dziwne coś zostało zabite przeze mnie. Upośledzono replikację wirusa. Destroy these cankers wherever you find them. Jest szukać tych miejsc. Nie wiem, jak to daleko działa. The adult angel code to check the status Naprawiliśmy to. of viral bloom. Ale to co to jest? Węzeł zarazy. Ładuj impuls i przytrzymaj. Smacznego! A, myślę, że coś miałem tutaj zrobić, nie? Ale cringe'owo wyszło później. Skanujemy węzeł zarazy. Ten młody anielski żebropowy jest źródłem lokalnego wykwitu. The virus forces it to pump nutrients into the rock bore below, which feeds a central viral factory nearby. Destroy the surrounding cankers to help clear the virus. Dobra, czyli... Dobrze zrobiłem. Ale to ja tutaj z tym nic nie mam robić więcej. To już zostało oczyszczone. Czyli ta kolejna fabryka, o której mowa... Moment, a te grzybki można zebrać? Nie, to jest sok zarazy. O, jest coś, patrzcie! Tu był Wander! To go nie ominąłem tam! Panochema, jeśli zostanę zaresztowana, łamiszpik mnie dopadł, powinnam była wziąć flarę. Był na nim pasożyt, pełen wirusa z wykwitu. Mam skan, nie pasuje do wirusa w naszej krwi. Nogi się nie ruszają, kombinezon nie może tego naprawić. Próbuję założyć stazę. Panno Nechema, wykwit to nie Macefield. Wóz się myli, wykwit to nie Macefield. Sorry, your kids don't listen, Mom. She's gonna kill me for dying again. Wiecie, mi się wydaje, że w tym momencie właśnie się dowiedzieliśmy, że jeżeli Macefield nie jest wirusem, a wirusem jest to, czyli ten głos w głowie to nie będzie wirus, to na to wychodzi, że powielili troszkę schemat z dwójki i będziemy musieli ratować planetę, bo nam mówi głos w głowie to? Nie wiem, w każdym razie przekonamy się w kolejnym odcinku, dajcie znać, co ty myślicie. Na razie, myślę, poszło bardzo fajnie, gładko, mniej chaotycznie niż ostatnio. I dzięki jeszcze raz osobie, która zrobiła to spoczenie. I pamiętajcie, jeżeli chcecie dietkę z Nice to Fit You, tutaj od tych ziomeczków, pyszne rzeczy, minus 20% z kodem Dizowski, polecam. Po i cześć!